Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Motorola W377. No i zobaczymy sobie tak obrazowo, jak ona wygląda. W tym przypadku tutaj widzicie, nie posiadam baterii ani klapki tylnej w tej Motorola, ale to oczywiście nie przeszkadza, by tutaj zrobić demontaż i montaż tego telefoniku. I tak sobie zobaczymy obrazowo, jak ona wygląda. Tutaj telefonik z klapką. Pewnie wiele osób z Was kojarzy ten model telefoniku. Tutaj otwiera naszą klapką. Na tylnej ściance zobaczymy tak naprawdę tylko otwór na główny głośnik. Tu jest taki okrąg, pod nim pewnie jest antenka zasięgowa. Tak było w większości telefonów wcześniejszych klasycznych. Tutaj na przedniej panelu po zamknięciu naszej klapki widzimy aparat fotograficzny. Zobaczmy VGA 4X zoom, czterokrotnym zoomem. Tutaj MK, nasza tutaj Motorola. I poniżej widzimy otwór na głośnik od rozmów. Chyba w tym przypadku też była wyświetlana godzina, tu pewnie był wyświetlacz, ale sobie później zobaczymy, czy w ogóle tu jest wyświetlacz na przedniej tej klapce. No i to wszystko tak naprawdę. Tu jeszcze na bokach widzimy gniazdo na nasze słuchawki, po drugiej stronie gniazdo ładowania, klawisze ściszenia i pogłaszania. I tu zobaczmy na naszej nalepce dokładne informacje tej Motorola wyprodukowana w Chinach. Tutaj na odwrocie zobaczymy jeszcze model W377, nasz e-mail i jeszcze inne dokładne jakieś informacje tego modelu. No i teraz tutaj zajmiemy się demontażem i montażem tego modelu od Motorola W377. Tutaj ściągamy oczywiście tę klapkę, baterię, kartę SIM. No i w tym przypadku chyba karty pamięci w tym telefonie nie ma. I teraz zabieramy się do odcenia naszych śrubeczek. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta śrubka. Odkręcamy je. To są śrubeczki, widzimy gwiazdkowe, ciut mniejszym rozmiarze, jak niżeli Nokii 3310 czy innych starszych Nokiach. Teraz sobie nasz telefonik odwracamy. I tutaj ściągamy naszą tej osłonkę. Tutaj podwadzamy, tutaj dość ciężko. Może sobie spróbujmy to zrobić tym. Tak jest. Tutaj sobie wjeżdżamy teraz. To mi troszkę ciężko pokazać i to zrobić. O, i udało się, widzicie. Dość mocno to zrobiłem. Troszkę nie w odpowiedni sposób, ale tak musiałem zrobić, żeby Wam pokazać. Tutaj widzicie, jest ta właśnie nakładka tej obudowy. I tu widzimy, są jeszcze dwie śrubeczki. Tu jest jedna i tu jest druga. Odkręcamy sobie je. Są takie same śrubki jak wcześniej. Tego samego rozmiaru tutaj, jeśli chodzi o szerokość i jeśli chodzi też o długość, to jest to samo. I sobie tutaj wyciągamy nasze śrubeczki. Także mamy już 6 śrubeczek. Teraz sobie tutaj podwadzamy nasz tylny korpusik. Tutaj zaczynamy od samego dołu. Tu sobie wjeżdżamy, albo od samej góry tutaj. Tu widzimy, nam puszcza z jednej strony i tak samo z drugiej strony. Tutaj widzimy, klawisze nam odleciały. I tu widzimy nasz tylny korpusik z drugiej strony. Nasz główny głośnik naszego telefoniku, wibracja. Tutaj możemy oczywiście w bardzo prosty sposób wyciągać, wymieniać, jeśli chcemy. Tu nasza płyta główna. Tu na płycie głównej widzimy też tasiemkę, tą główną, która łączy naszą płytę wraz z tym przodem. Tu sobie ją odłączamy i podwadzamy naszą płytę główną. Tutaj widzimy w bardzo prosty sposób.
I jeśli chodzi o płytę główną, to możemy wymienić w bardzo prosty sposób, m.in. membrankę. Tutaj ściągamy ją, ale tutaj widzimy chyba jeszcze, i tak jest, możemy ją podwalić, tutaj widzicie, podwadzamy, wyciągamy, ściągamy. Tutaj antenkę zasięgową, tutaj w tych miejscach, tu jest blokada, tu sobie wyciągamy z dwóch stron. Widzicie, jest to bardzo proste. A reszta rzeczy, wszystko jest utrudniony sposób do demontażu. Tu widzimy tutaj kostkę od baterii, antenka zasięgowa, tu jakieś złącza 2,5, tutaj słuchawek, złącza tutaj naszego ładowania. Z drugiej strony widzimy tą bateryjkę bądź mikrofonik. Jest tego tutaj sporo, ale niestety wszystko jest wymienne w utrudniony sposób poprzez tutaj grzałkę bądź lutownicę, tylko i wyłącznie. Teraz sobie, jeśli chcemy wymienić tutaj nakładkę klawiaturki, podwadzamy tutaj od samego dołu. Jeśli tutaj już jest tarta, jak widzimy, w bardzo prosty sposób. Telefonik odwracamy i teraz dobieramy się do naszego przodu, naszej tej obudowy przedniej. Tutaj raczej nie podwadzimy, pewnie tutaj po drugiej stronie widzimy, są zaślepki tutaj z wszystkich stron. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Podwadzamy sobie. I tu już czwarta. I teraz sobie tutaj odkręcamy nasze śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. To są oczywiście innej rozmiaru śrubeczki, więc na pewno będziecie wiedzieć, że tutaj z tej strony są znacznie krótsze, żeby nie mieszać po prostu z tamtymi z tylnego korpusiku. Teraz sobie już możemy podwadzać tutaj przednią obudowę. Sobie jedziemy z tego miejsca tutaj do samej góry. Robimy to samo z drugiej strony. Tu widzimy, mamy wytyczne. Tutaj dość ciężko się je podwadza. I nasza tutaj przednia, widzimy, obudowa odeszła. Teraz widzimy dokładnie, są tutaj ikonki, to pewnie jest tu wyświetlacz. Nie, no nie ma wyświetlacza. Teraz widzimy dokładnie, że nie ma. A może i jest. Zobaczymy sobie jeszcze. Podwadzamy tutaj cały ten element osłonowy. Sobie poszukamy nasze zaczaski. O, tu są. Tu jest jeden i drugi. Więc sobie w tych miejscach podwadzamy. Tutaj między tymi blokadami. Po jednej i po drugiej stronie. Tutaj z automatu nam wyskoczyła tasiemka, którą sobie tutaj podwadzamy. I tu mamy już płytę główną numer 2. Tu sobie podwadzamy nasz aparacik. Wyciągamy. Tu są te łącza płyty wraz z wyświetlaczem, ale tutaj myślę, że już nam wyjdzie ten wyświetlacz. Tak jest, wychodzi nam. No i zobaczmy, mamy wyświetlacz nasz główny. I po drugiej stronie być może ten drugi mini wyświetlacz. Sobie zobaczymy tam pod słonką, ale chyba nie ma drugiego wyświetlacza. No chyba, że się mylę tutaj. Być może się mylę. Sobie tu poszukamy. Są tutaj diody jakieś. Być może tutaj jest wyświetlanie przez te diody tych ikonków. Możliwe, że tak jest. Zobaczmy. Tu jest, jeśli chodzi o wyświetlacz, niestety jest spojony wraz z płytą główną, więc sobie tak bez problemu w sposób nie wymienimy go. Teraz to zobaczycie, jak odłączę pewnie. Tu jest jedna blokada. Tu jest druga blokada. Podwadzamy z jednej. No i tu zobaczcie jednak, tak miałem rację. W tym przypadku tu jest spojony wraz z tą płytką, więc sobie tak prosto nie wymienicie go, jeśli chcecie. Najlepiej tutaj wymienić wraz tutaj z płytą, więc sprawa jest załatwiona, nie trzeba tutaj kombinować.
Tu jeśli chcemy jeszcze, oczywiście wymieniamy sobie głośniczego do rozmów, tu wyciągamy go delikatnie, aparacik fotograficzny. Jeśli być ze mną, zachęcam Was oczywiście do zostawienia subskrypcji na moim kanale, do zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza pod tym filmem. No i to wszystko, hej!